Bardzo często chcecie mówić o tym, jak długo coś robicie, ale nie do końca wiadomo, jakiego przyimka użyć, bo przyimki w tym kontekście nie są wcale takie oczywiste. Dzisiaj nauczymy się kilku przyimków, które najczęściej pojawiają się w tym kontekście. Ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a po tej lekcji będziecie mówić o czasie po polsku, tak jak prawdziwi, rodzimi użytkownicy języka polskiego. Najbardziej podstawowym przyimkiem jest chyba przyimek od i kompletujący się z nim przyimek do. Jeśli chcecie podać początek jakiejś akcji i jej koniec, to mówicie od do. Na przykład mogę powiedzieć: pracuję codziennie od 8 do 16. Podaję godzinę rozpoczęcia pracy i godzinę zakończenia pracy. Albo niekoniecznie z godzinami, ale też z miesiącami czy z dniami mogę powiedzieć: zawsze jestem na urlopie od maja do października. To bardzo piękny i bardzo długi urlop. Nie wiem, czy ktoś z Was taki ma, ale to tylko przykładowo. Mogę podać też miesiące, niekoniecznie godziny. Mogą to być też dni. Chodzę na siłownię codziennie od poniedziałku do piątku. Możemy oczywiście używać przyimków od i do oddzielnie. Możemy powiedzieć na przykład: mieszkam w Warszawie od 20 lat. Pokazuję początek tej akcji, początek mojego zamieszkania w Warszawie. Nie mówię o końcu, bo końca nie ma. Kiedy mówię mieszkam w Warszawie od 20 lat, to znaczy, że cały czas mieszkam w Warszawie. Kiedy mówimy samo do, to po prostu nie wskazujemy na początek akcji. Na przykład film będzie trwał do 20. Nie wiemy, o której zaczął się film, ale wiemy, że będzie trwał do 20. To nie muszą być oczywiście koniecznie godziny, tak samo jak wcześniej mogą to być wszelkie okoliczniki czasu. Uwaga na przyimek od, kiedy chcemy powiedzieć o akcji, która już nie jest prawdziwa, która wydarzyła się w przeszłości, w historii, ale już teraz jej nie ma. Wtedy używamy słowa temu. Mieszkałam w Warszawie 5 lat temu, ale teraz mieszkam w Londynie. Możesz porównać te dwa zdania. Mieszkam, używam zresztą czasu teraźniejszego, mieszkam w Warszawie od 20 lat, czyli to się zaczęło w przeszłości, ale cały czas trwa, cały czas mieszkam, a mieszkałam w Warszawie 5 lat temu, ale teraz mieszkam w Londynie. Teraz coś mniej oczywistego, przyimek na. Przyimek na bardzo często występuje w tych wszystkich wyrażeniach z okolicznikami czasu. Przyimka na możemy użyć wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że robimy coś raz przez jakiś czas. Na przykład raz na tydzień, raz na rok, raz na miesiąc. Chodzę na siłownię raz na tydzień. Chodzę do teatru raz na rok. Jeśli chodzi o inne liczebniki, czyli jeśli robimy coś więcej niż jeden raz, powiemy raczej wy. Chodzę do teatru 2 razy w roku. Wy plus oczywiście miejscownik w roku. Chodzę do dentysty 3 razy, chciałam powiedzieć w tygodniu, ale to byłoby straszne. 3 razy w miesiącu. To wciąż jest straszne. Chodzę na zajęcia z języka polskiego 3 razy w tygodniu. Kurs intensywny 3 razy w tygodniu. Tygodniu, ponieważ to miejscownik od słowa tydzień. Tak samo
chodzę do kina 4 razy w miesiącu. I znowu miejscownik słowa miesiąc, miesiącu. Przyimka na używamy również wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, ile czasu gdzieś będziemy, ale musimy mieć czasownik ruchu. Na przykład lecę do Francji na 2 miesiące. Idę do pracy na 8 godzin. Idę to czasownik ruchu, tak samo lecę. Albo jadę na wakacje na 3 tygodnie. Spędzę tam 3 tygodnie. Jeśli chodzi o inne czasowniki, czyli czasowniki, które nie są czasownikami ruchu, wtedy używamy albo przyimka przez, i to jest nasz kolejny przyimek, albo nie używamy niczego, nie używamy żadnego przyimka. Możemy powiedzieć, będę we Francji przez 2 miesiące, będę w pracy przez 8 godzin, ale możemy też powiedzieć, spędzę we Francji 2 miesiące albo spędzę w pracy 8 godzin. Bardzo często właśnie nie używamy żadnego przyimka, mówiąc o czasie. Na przykład mogę powiedzieć, wojna trwała 4 lata. Ale mogę też powiedzieć, wojna trwała przez 4 lata. Bardzo krótka lekcja o przyimkach, ale mam nadzieję, że udało mi się trochę rozjaśnić Wam tę wiedzę na temat przyimków. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie je oczywiście jak zwykle w komentarzach, a my jak zwykle będziemy widzieć się co najmniej raz na tydzień albo raz w tygodniu. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!